Cześć, to ja Justa, witam Was w nowym Justa Animuje i dzisiaj opowiem Wam o magii montażu filmowego. To nie jest przypadek, że właśnie widzicie dwie Justyny, jedną na kolorowym filmie, a drugą na czarno-białym. I ta Justa z ekranu czarno-białego będzie Wam dzisiaj opowiadała, jak powstał ten film z Rysicą Urszulą oraz o tym, jak można posługiwać się programem Magix. Kiedy tworzyłam ten film, najpierw musiałam nagrać siebie, potem wykonać rysunki właśnie, gdzie jest moja Rysica. Moja Rysica oczywiście musiała mieć także audio nagrane, czyli dialogi. I potem to wszystko trzeba było połączyć za pośrednictwem programu montażowego. Pomysł na ten film wziął się stąd, że bardzo mi się podobały stare filmy z lat 90., m.in. pamiętacie Kosmiczny Mecz, gdzie Michael Jordan, koszykarz, rozmawiał z królikiem Bugsem. I ja właśnie postanowiłam spróbować zrobić coś takiego. Oczywiście moja animacja może nie jest zbyt perfekcyjna, ale generalnie się udało. Połączyłam Rysicę Urszulę, animację z filmem jakby aktorskim. Taka mała jeszcze tylko dygresja, że o wiele prościej jest tworzyć animowaną postać i potem dodawać jakby zdjęcia, które są tłem, niż właśnie dodawać nagrane wideo i gdzie jest tło. To było duże wyzwanie dla mnie, czyli ja robiłam Rysicę Urszula animację, a potem nakładałam jakby na tło, które już było nagrywane kamerą. Uznałabym jednak, że o wiele łatwiej byłoby dać oczywiście osobne tło i siebie nawet też zrobić jako poklatkowo, ale tutaj akurat taka była właśnie zabawa, czy ja jestem w stanie to ogarnąć. Żeby łatwiej jeszcze potem troszeczkę pobawić się z tym filmem, że Rysica jest i ja, też postanowiłam troszeczkę pobawić się kolorami. Pierwowzór tych moich wideo, gdzie ja występuję, był bardziej blady, ja potem nałożyłam taki kolor bardziej pomarańczowy, żeby było tak właśnie kompozycyjnie troszeczkę się, powiedzmy, rysunek zgadzał z Rysicą. Sama animacja, jak zdaję sobie z tego sprawę, troszeczkę jeszcze nad tym można pracować, ale efekt wyszedł, że mamy nałożoną animację i film aktorski. Za chwileczkę zobaczycie program komputerowy, w którym był montowany ten film i opowiem Wam o kilku jego opcjach. Niestety nie jestem w stanie na żywo nagrywać właśnie filmu, jak montuję, tylko wykonywałam ilustracje, ale mam nadzieję, że nie będzie to najbardziej trudne i ten program nazywa się Magix Movie Edit Pro. W momencie widzicie właśnie gotowy już cały film zmontowany z Rysicą Urszulą i mną i można ten widok tej właśnie tutaj osi, która jest właśnie do montażu, można ją powiększać, każdą ścieżkę i też to jest wykonane. Tutaj widzicie już opcję programu i na przykład jesteśmy w edycji koloru. Przesuwając suwakiem po kolorze możemy na przykład sprawić, że obraz będzie bardziej intensywny. Natomiast inna kafelka tu już jest na przykład taka opcja, że można obracać kamerę. Można, jak się na przykład nagra do góry nogami film, to można odwrócić w programie. Fajną opcją też jest światło jako nasycenie i gdzie możemy przesuwać na przykład oświetlenie, zmieniając kontrast. I tu macie przykład właśnie tego, jak było bardzo jasno, a potem zmieniłam, że jednak już w tym wideo, że jest bardziej blado. Wideo można skalować, można na przykład właśnie wykadrować, to jest też tutaj taka opcja, albo można zrobić opcję zoom, czyli powiększam, pomniejszam i to jest bardzo fajne, jak na przykład macie bardzo rozczęsiony obraz i możecie właśnie wideo po prostu obraz troszeczkę zwiększyć i w ten sposób troszeczkę można zapanować nad tym. Mamy przypadek też pomniejszenia obrazu i to jest bardzo przydatne, kiedy chcemy na przykład na jednym ekranie, żeby znalazło się więcej niż jedno wideo. Tutaj już przechodzimy do takiego etapu, że mamy Rysicę Urszulę, właśnie rysowaną animację. To są pojedyncze klatki, które zostaną potem nałożone do Magixa.
Za chwileczkę zobaczycie w ogóle właśnie też te klatki. O, tutaj mam Rysicę Urszulę na galerii, gdzie mam właśnie pokazane, jak ona właśnie wygląda. A tutaj są etapy powstawania wideo. Najpierw, tak jak wspomniałam, nagrałam samą siebie i te kolory są takie troszeczkę bardziej wyblakłe, czyli to, co oglądaliśmy w Magicsie. I to jest też była taka zabawna sprawa, że potem trzeba było nagrywać fragmenty tego filmu, żeby potem móc do konkretnego filmu dołożyć postać Urszuli. Tutaj już macie przykłady właśnie moich filmów prawie wykonanych, gdzie mam pokazane grafiki, gdzie mam także pokazane ilustracje do mojego wideo. I też właśnie mamy film już z naszą tutaj edycją kolorów zapisaną. Oczywiście, tak jak wspomniałam, trzeba było nagrać dialogi Urszuli, więc te głosy jako MP3 mam już wyczyszczone w Audacity i one też tutaj się znajdują. A to jest właśnie, wracamy znów do programu Magix i tutaj mam przykład animacji. Kiedy miałam już gotowe rysunki we Flashu, mogłam je wrzucić do programu właśnie, czyli mamy te stopklatki. I potem, kiedy zapisałam te stopklatki jako wideo, mogłam dodawać kolejne elementy. Tu macie przykład znów, jakbym tworzyła blog, a tutaj macie przykład, te zielone pola to są ścieżki dźwiękowe, czyli do Magicsa oprócz materiałów wideo możecie dawać materiał audio i potem możecie je układać na ścieżkach. O, tutaj mamy prawdziwe wyzwanie, bo mamy udźwiękawianie na już gotowego filmu, gdzie jest pełno tych zielonych pól i to widać. Jak wspomniałam, można sobie powiększać te elementy i tutaj na przykład na sam finał mamy ten nasz powstający film. Na jednej ścieżce, pierwsza ścieżka, gdzie widzicie, to jest logo. Potem już widzicie ilustracje, czyli właśnie mamy te filmy, gdzie Wam pokazuję, jak powstawało to wideo. Niestety nie mogę na żywo Wam do końca pokazać, ponieważ mój program do nagrywania wideo pulpitu nie obsługuje za bardzo Magicsa. Nie wszystkie programy mogę nagrywać z pulpitu, więc robiłam po prostu kluczowe stopklatki i wytłumaczam Wam, na czym polegało ta moja tutaj zabawa. Jest to ogólnie bardzo fajny program Magix, ponieważ jego funkcje, które potem używamy, są ułożone w takich kafelkach. Naciskając każdą z kafelek dostajemy właśnie dostęp do tego, co chcemy zrobić. To na dole to są oczywiście ścieżki. W tym przypadku widzicie jeszcze właśnie nasz tutaj powstający materiał wideo. W pewnym momencie pojawia się logo, właśnie moje logo, czyli możemy zrobić tak, że taką opcję ustawić w obrazie, że ten obraz będzie się po prostu stopniowo pojawiał. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam wytłumaczyłam, jak można używać tego programu. No niestety, mówię, nie byłam w stanie nagrywać tego obrazu dosłownie na live'ie, że właśnie widzicie efekty powstającej pracy. I myślę, że w kolejnym moim odcinku z cyklu Justa Animuję zaprezentuję Wam kolejny program, który używam. Magic jest bardzo fajny, jego niestety jedyna wada to jest taka, że górne wpisy, czyli właśnie menu górne się nie powiększa, ale tam jest tylko tak naprawdę używana opcja zapisz, czy po prostu właśnie eksportuj film. Magix bardzo fajnie eksportuje filmy, ma też możliwość zapisu wideo 4K i większe formaty pod warunkiem, że wasza kamera to obsługuje. Ale polecam Wam ten program, dla mnie jest bardzo intuicyjny i taka ciekawostka, teoretycznie jest to Sony Vegas ze zmienionym interfejsem. Jak widać, jeszcze na koniec Wam powiem, że Magix da się go obsługiwać na wysokim kontraście. On się po prostu uruchamia w tym trybie, bo nie wszystkie programy do montażu dają sobie radę z tym. I tyle ode mnie, jeśli chodzi o ten odcinek z cyklu Justa Animuję. Dzięki Wam za uwagę i do zobaczenia.